Cześć wszystkim, Władimir z tej strony, witam na kanale. To jest mój samochód Tesla Model 3 Long Range. Dzisiaj chciałem wam w końcu powiedzieć historię, jak wracaliśmy z Amsterdamu do Starogardu Gdańskiego jednym rzutem Tesla Model 3. To było w kwietniu, wreszcie teraz mam czas skończyć ten filmik. Otóż podróż tu można podsumować tak, jak będzie wyglądać podróż elektrykiem, podobnym też do Tesli, bo ładowaliśmy nie tylko na superchargerach, a superchargery tam, gdzie jechaliśmy, już chyba są dostępne również dla samochodów innych marek. Więc jakby to wyglądało, jakbyśmy jechali samochodem elektrycznym na takich samych zasadach, jak jeździmy samochodem spalinowym. Przede wszystkim nie ładować do 100% przed wyjazdem, a tak właśnie zrobiliśmy. Robić postoje na to, żeby zjeść obiadek i po prostu, żeby odpocząć, bo nikt chyba nie sprzeczy, że 1140 km to taki poważny dystans na jeden dzień, na jeden rzut beretem. Więc zapraszam was zobaczyć, jak to wychodzi i czasowo, i w ogóle. Na dodatek zapraszam was zasubskrybować mój kanał, bo to mi bardzo pomaga. Ja bardzo dziękuję wszystkim, kto zasubskrybował, wszystkim, kto przerzucił też na PayPala pieniążki, które ja też przesłałem dalej na wsparcie walczących w Ukrainie. Otóż też proszę, napiszcie jakikolwiek komentarz od 5 słów, to zwiększa oglądalność kanału, oraz polubcie ten filmik. Dziękuję bardzo. Ja już miałem lepsze podróże i mam ten filmik 1000 km challenge Polską, więc zapraszam was też go zobaczyć, jak nie widzieliście. A ta podróż z Amsterdamu jest po prostu taką podróżą na relaksie, jak to będzie. Oczywiście autopilot na maksa, więc jak to będzie w realnych warunkach, jak jedziemy elektrykiem, niby zwykłym spaliniakiem. Na ile to będzie dłużej, to ciekawe. Dobra, to zapraszam. Cześć wszystkim, kończy się nasz pobyt w Holandii. Wyjechaliśmy z Amsterdamu 8:37 czy coś około tego. Stan naładowania baterii był 43%, ponieważ na parkingu hotelu nie ładowaliśmy żadnego razu. Dlaczego? Były słupki, ale te słupki w ogóle w Holandii to kosztują 29-39 eurocentów za kilowatogodzinę. I jeżeli korzystać z prowajdera na miejscu, czyli zainstalować apkę lokalną, podłączyć tam swoją kartę i tak dalej, ale to cena odpowiada cenie tak naprawdę superchargera płatnego w Polsce. A ja jeszcze mam ciągle superchargery bezpłatne, więc trochę było szkoda. I tak mam wykorzystać te superchargery do następnego roku, więc nie ładowałem na parkingu w hotelu, czyli robiłem wszystko jakby nieprawidłowo. 2 razy podładowałem po chyba 15-20 minut na wycieczkach. Jak jechaliśmy do Keukenhof albo do Hagi, no to podładowałem tam. Więc dzisiaj wyjechaliśmy mając 43% i za godzinę będziemy mieli pierwszy postój na supercharger Deventer. Gdzieś około za godzinę. No i tak sobie będziemy jechali. I spróbujemy dzisiaj dojechać za jednym razem do Starogardu Gdańskiego, do Polski. O ile się nie zmęczymy, to dojedziemy. 1169 km mi pokazuje Better Route Planner najkrótszą drogą i 12 godzin 20 minut. To jest najkrótsze, co jest możliwego. Tyle. I sobie jedziemy po trochu.
Cześć wszystkim! Naładowaliśmy na ładowarce Supercharger Davenport. To był Supercharger w wersji trzeciej, więc do 250 kW piku. Widziałem coś tam 187 chyba maksymalnie, ale tylko chwilowo na rozgrzewkę. Potem już po trochu spadało, ale w międzyczasie, póki poszliśmy do hotelu, piliśmy kawę, zjedliśmy ciasto, zapłaciliśmy za rachunek, to wróciliśmy, było już ponad 85%. Także i Tesla, i Better Route Planner ponownie rozplanowali nam drogę i na razie Better Route Planner sugeruje pierwszy postój za 2 godziny i ponad 200 km Auetal Sud na Ionity, ale z tego co widzę, wszystkie stanowiska tego Ionity mocno obłożone, cały czas zajęte są 4 stanowiska i Better Route Planner sugeruje, że optymalna szybkość trasy będzie osiągnięta, jeżeli tam podładujemy 6 minut, z 25% do tam nie wiem ile, do 40 pewnie. A Tesla sugeruje pojechać trochę dalej na Supercharger w wersji trzeciej w miasteczku Lauenau. No i jeżeli tak obłożony jest Ionity, to może faktycznie pojedziemy na Lauenau. Trochę dalej trzeba będzie zjechać z trasy, bo Ionity jest na mopie, ale no okej, jeżeli jest na mopie, ale jest kolejka do ładowania, bo tam stoją jakieś Volkswageny, to bez sensu. Lepiej pojechać trochę dalej, ale mieć gwarantowane stanowisko bez kolejki. Tyle w temacie. Teraz przyjazd do Starogardu Gdańskiego, Better Route Planner teraz sugeruje, że przyjedziemy 21:22, a Tesla 22, już mówię, 32, czyli godzina 10 dłużej nam sugeruje Tesla. No i tyle. Jedziemy. Cześć. Cześć wszystkim. Znowu jedziemy mimo Hanowera i mamy korek. No co zrobisz, nie? Naładowaliśmy na Lauenau Supercharger aż za dużo. Zamiast tego, co potrzebowała Tesla i zalecał Better Route Planner, to staliśmy tam dłużej, bo poszliśmy zjeść obiad, a tam sznicel i to wszystko było za duże, więc potrzebowaliśmy dużo czasu. No, dużo, w sensie nie wiem, może 40 minut staliśmy, będzie widać na ekranie. No i tak zabraliśmy ze sobą resztę tego mięsa i naładowaliśmy aż do 96%. Teraz tak naprawdę, żeby dojechać do Starogardu Gdańskiego, potrzebujemy według Tesli 2 postoje naładowania po 35 minut. Bilic pod Poznaniem, nie dojeżdżając pod Poznań, Brandenburg, Bilic, a potem Poznań. Ale zobaczymy. Better Route Planner też sugeruje trochę ugrać na czasie i wcześniej na 6 minut podładować Supercharger Irksleben, potem Ionity już bliżej granicy z Polską i potem Poznań Supercharger. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja i tak chcę zrobić wcześniej postój, żeby umyć szybę, bo szybę zapomniałem umyć. Tak śpieszyliśmy odjechać, bo już mieliśmy naładowane. Obecnie Tesla sugeruje, że dojedziemy do Bilic mając 25% baterii. Na ulicy jest 17 stopni, teraz bateria jest 85%. No i wszystko dobrze. Jedziemy.
jechaliśmy z Supercharger wersji trzeciej Irxleben pod Magdeburgiem. Po obu stronach od autostrady mamy tam stację Supercharger oraz jest stacja Ionity. Preferujemy Supercharger wersji trzeciej, bo trochę szybciej ładuje Tesla Model 3. I tam nie potrzebowałem ładować w ogóle, ani zgodnie z Better Planner, ani zgodnie z Teslą, ponieważ do następnej ładowarki w okolicach Berlinu, czy to Ionity, czy wersji drugiej Supercharger, to mogliśmy dojechać bez ładowań, chyba z zapasem 11%. No ale ja chciałem umyć szybę i dlatego zrobiliśmy postój. Póki umywałem szybę czołową, to żona kupiła kawę, także teraz jest dobrze. Naładowaliśmy do 67%. Oczekiwany stan ładowania po dojeździe za 150 km i za 1,5 godziny gdzieś około 30%. No a zdecydowałem jednak wykorzystać swój Ionity paszport i zrobić postój na Ionity am Fichtenplan Sud. 21 minuta przewidywany czas naładowania potrzebny, żeby dojechać do Poznania. No i tyle. Co jedziemy dalej. Pa! Ładowałem na Ionity do chyba 76% i Better Planner zasugerował zmianę trasy i jechać przez Szczecin do Starogardu, ponieważ na Frankfurt na Oder są duże korki, więc zdecydowałem w ten sposób. Niby możemy zaoszczędzić do 36 minut w ten sposób, więc korzystam. No i co? Teraz jeszcze 130 km jazdy, godzinkę i będzie Supercharger Utzkerfelde. Dlaczego tak za wcześnie? Ponieważ po polskiej stronie już nie będziemy mieli Superchargerów, więc albo na Utzkerfelde w wersji drugiej Supercharger 4 stanowiska, tak jak w Ciechocinku albo Radomiu, albo wtedy ja na jakiejś ładowarce Greenway lub Orlen po drodze. No zobaczymy. Teoretycznie będzie Orlen 100 kW na kiełbasku i tam dalej będzie Greenway. No zobaczymy, jeśli okaże. Teraz jedziemy południową obwodnicą Berlinu, potem będziemy zjeżdżać na wschodnią obwodnicą, objeżdżać i jechać na północ na Szczecin. I taka sytuacja. Teraz plus 15 stopni, jest już zimniej, na ulicy 15 stopni, w samochodzie 19, baterii 48, jedziemy. Do Utzkerfelde mamy dojechać z około 40% baterii. No dobrze, na razie.
Jesteśmy już w Polsce. Ja już nie nagrywałem od razu po doładowaniu na Supercharger. Już nie pamiętam, ile doładowaliśmy, ale nie do 100%, tylko tyle, ile nam wskazywał Better Planner, że już wystarczy, żeby kontynuować podróż. Więc teraz zostaje nam do domu 253 km. Jedziemy na razie dziesiątką, DK10, potem pojedziemy DK22. Na razie nam zostaje 253 km do domu, a przy prędkości 100 km na godzinę, bo już zjechaliśmy z ekspresówki, nasz zasięg jest 277 km pozostałych, 267, czyli jesteśmy na razie w plusie. Zobaczymy, po drodze mamy kilka ładowareczek, przede wszystkim Greenway, więc w razie potrzeby zrobić przystanek, to zrobimy przystanek i na 5-10 minut doładujemy samochód. No i tyle, 16 stopni na ulicy, pogoda fajna, 30 stopni w baterii, bo już wychłodziła się, aktywne chodzenie już się skończyło po ładowaniu na Supercharger, 19 stopni w samochodzie. Oczekiwany czas dojazdu do domu 22:43. Wszystko dobrze. No na razie. Ostatnie co zrobiliśmy, jeszcze jeden postój za godzinę 10 do domu. To był postój na Greenway Moja Czluchów. Po prostu już byliśmy zmęczeni, było ciemno. Byliśmy 9 minut postoju, łącznie z ładowaniem. No może do 10 łącznie z tym, że podłączaliśmy wtyczkę, aktywowaliśmy ładowarkę. Po prostu potrzebowaliśmy kawy, potrzebowaliśmy zrobić siku. Dobra? Ale to ładowanie nie było nam potrzebne. W Czluchowie po prostu byliśmy już zmęczeni, bo zobaczcie, 25% baterii to było po przyjeździe do Czluchów i żeby pokonać pozostałą część trasy do Starogardu, potrzebowaliśmy 19. Czyli cały czas byliśmy na plusie, mieliśmy ten bufor i ładowanie zrobiliśmy dla zasady. Teraz czas podróży. Jak oczekiwaliśmy, podróż była długa i przyjechaliśmy do domu. Wjazd do garażu Tesla File zaliczył chyba 22:59. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, mam zdjęcie z tego, ale nieważne, 14 godzin ponad trwała nasza podróż. Całkiem to oczekiwane. 1140 km. Można było to zrobić szybciej, jakbyśmy ładowaliśmy do 100% na starcie. Wtedy byśmy uniknęli chociażby jednego postoju na Supercharger. Nasze postoje między ładowarkami mogliby być od 2 godzin w górę, ale wyszło jak wyszło, bo właśnie tak na relaksie jechaliśmy. No i też można było nie robić takiego postoju na obiad, gdzie staliśmy za długo i jedliśmy tego schabowego. Okej, łącznie mieliśmy 4 postoje na Supercharger i chyba te wszystkie stacje są otwarte lub będą wkrótce otwarte dla innych samochodów i 2 postoje mieliśmy na ładowarkach, jedna Ionity i jedna Greenway. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja zrobię podsumowanie, jaka trasa byłaby optymalna, jakie postoje warto by było zrobić, żeby przejechać szybciej. W każdym wypadku aktualny nasz czas, w którym dojechaliśmy do domu, korzystając
korzystając z podpowiedzi Better Route Planner, wyszedł chyba szybciej niż to Tesla przewidywała na starcie, korzystając tylko i wyłącznie z superchargerów, łącznie z tym, żeby zajechać na supercharger w Poznań do miasta. Więc chyba jest ok. Ale tak, jechaliśmy dłużej niż to przewidywał Better Route Planner na samym początku. No bo wiecie, korki, wypadki na autostradzie w Niemczech, korek też w Szczecinie. No tak, zmieniliśmy też naszą trasę, żeby nie stać w dużym korku. Frankfurt na Oder. No i to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz proszę zasubskrybować i polubić ten filmik, napisać komentarz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!